Siemanko, pozdrowienia z Marsylii. Jesteśmy właśnie na dworcu pociągowym, gdzie dojechaliśmy po całonocnej wyprawie autobusem. Była to moja najcięższa wyprawa autobusowa, jaką kiedykolwiek miałem w życiu. Naprawdę. Brak klimatyzacji, nie było czym oddychać, gorąco na maksa jak w saunie. Strasznie niewygodnie, bo nam dali ostatni rząd, nawet się nie można było rozłożyć ani nic. No ale mniejsza z tym. Teraz mamy jeszcze, jedziemy do miejscowości Frejus, gdzie się zatrzymujemy. Tam jedziemy na festiwal, a mamy tam jeszcze 2 pociągi. Musimy jednym dojechać teraz 1,5 godziny, przesiadka 40 minut i będziemy na miejscu. Dzisiaj mamy zamiar jechać do Saint-Tropez, żeby wszystko się fajnie ułożyło. Śniadanko kupione, kawka kupiona, wsiadamy w pociąg. No i jesteśmy w miejscowości, do której zmierzaliśmy, ale musimy poczekać jeszcze 3 godziny na nasz apartament. Tutaj gdzieś nasz apartament, kawałek stąd jest. No może fajnie wygląda. Jesteśmy w całym centrum. No idę trochę pozwiedzać miejscowość Frejus. Klimatyczny tunel. Idę zobaczyć, co tu jest. Do plaży i do portu mam jakieś 30 minut. Także sobie zobaczę po drodze. Specjalnie nie biorę żadnej taksówki ani nic, bo wolę pozwiedzać, wolę się przejść. Jest piękna pogoda. W sensie dzisiaj mało kroków jeszcze zrobiłem. W ogóle w ostatnim tygodniu, a więcej, w ostatnim miesiącu chyba. Czekajcie, sprawdzę, żeby nie gadać głupot. Ale wydaje mi się, że miałem całkiem dobrą średnią kroków. No. Średnia w ciągu ostatnich 11 tygodni była większa. No 18 000 kroków w ostatnich tygodniach średnia, także to jest bardzo dobrze. To jest 10 7 km jakieś. No, całkiem nieźle, około 13 km dziennie z buta. Powiem wam tak, na Lazarowym Wybrzeżu byłem raz z Dawidem, jak podróżowaliśmy po Europie kamperem. Świetna przygoda wtedy była. Bardzo mi się podobało. Dużo przeżyliśmy, dużo zobaczyliśmy. No i tak, dzisiaj już jest dość późno, bo już jest 15:30. Ale zastanawiamy się, czy nie wziąć samochodu i nie pojechać sobie właśnie do Saint-Tropez, bo do Saint-Tropez mamy tak 30 km, a pokazuje 1,5 godziny czasu, drogi. Samochodem. Okropne korki są, że stąd jechać. Cały czas siedzie wzdłuż wybrzeża i się zastanawiamy, co zrobić. A z drugiej strony Saint-Tropez w nocy i wieczorem w ogóle jest tak piękne, że naprawdę bardzo warto jechać. No i nie wiem, zobaczymy. Zaraz się mam spotkać z Dawidem właśnie tam na plaży, gdzie idę. On mniej więcej też ma tyle samo, bo on rezerwował wcześniej nocleg i się okazało, że mamy w 2 innych miejscach i to całkiem daleko od siebie. No ale spotykamy się na tamtej plaży i będziemy wiedzieć, co dalej robić. No i w ogóle tutaj w tej miejscowości też są piękne plaże, piękny port. Ja wam to pokażę. No i doszedłem do portu. Takie świetne są tu palmy. Kurde, chciałbym mieć taką w ogorodzie, ale niestety u nas takie nie rosną. A szkoda. Zaraz pójdę tam kawałek dalej, bo tam już w ogóle żeby wyglądać jakieś małe te łódki takie, a tam widziałem, że takie porządniejsze te jachty i na pewno też polatam. Wiadomo, na Lazurowym Wybrzeżu jest cudowny kolor wody. Na pewno nie tak piękny jak tam na Ibizie, bo tam to w ogóle był mega fajny. Albo na Formenterze. Ale też będzie ok. Właśnie jeśli nie widzieliście jeszcze odcinka tego drugiego z Ibizy, z Formentery, znaczy to jest w Ibizie pokazana Formentera, to warto. Naprawdę warto. Pięknie tam jest. Nie, że tu jest. Pod swoją chatkę sobie przypływajcie swoją motorówką. To już jest dobrze, naprawdę już jest dobrze. Ale to dopiero tam się wszystko zaczyna. Jest dzisiaj piątek i Paweł właśnie wrócił do Tajlandii.
bierze się za organizację nowych miejscówek właśnie na Phuket z nieruchomości do naszej agencji. Także za niedługo wpadną nowe oferty na mieszkania. Oczywiście jeszcze w tym Kamala, nie Kamala Paradise, nie w tym, w Citygate na Kamala są jeszcze oferty. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to jeszcze tam sobie mieszkanko można kupić. Ale znajdziemy dużo więcej takich miejscówek, żeby był większy wybór na takie coś, bo tam akurat bardzo fajnie to szło. Także ktoś będzie zainteresowany, zapraszamy na Instagrama Twins Real Estate Phuket i tam sobie znajdziecie fajne oferty. Biją na taki most, bo to jest naprawdę fajny widok. Chcę Wam pokazać z góry. No, na Lazurowym Wybrzeżu to czuć pieniądz, nie ma co. Ale powiem Wam, że wieczorami to musi być całkiem nieźle. Bo jest dużo, widzę takich światełek, które pewnie naprawdę robią fajny efekt później. No i dużo jest takich właśnie barów z muzyką, restauracji. Wieczorem się też przejdzie, ale nie pojedziemy do tego Saint-Tropez. Ale to się okaże, jak Dawid dojedzie. Wiecie, co zauważyłem we Francji? Co mnie bardzo dziwi? Że strasznie ciężko się z kimś po angielsku dogadać. Bardzo ciężko. No nie wiem, czy nie ciężej niż, wiecie... Dobra, że się teraz ktoś źle nie poczuł. Bo w Polsce dużo osób mówi w miarę już po angielsku. Ale tutaj naprawdę tragedia jest. Bardzo, bardzo ciężko. I zastanawiam się, jak pojadę do tych krajów afrykańskich, co zamierzam zrobić Afrykę Zachodnią. Tam jest parę tych krajów, w których mówią typowo po francusku, ponieważ były to kolonie. No, będzie ciężko. W ogóle planuję taką podróż, pamiętajcie, w przyszłym roku. Prawdopodobnie już w połowie kwietnia lub koniec kwietnia ruszam przejechać całą Afrykę Zachodnią. Chcę ruszyć aż od Maroko lub od Tunezji, bo w Maroku już byłem, w Tunezji nie byłem, i lecieć kraj po kraju aż na dół. Prawdopodobnie do Angolii, no bo tam niżej to już byłem. Trochę posiedziałem, pracowałem na telefonie, jeszcze nie było. Paweł właśnie do mnie dzwonił, pokazywał pierwsze ściany i już stoją w willi, że zaczyna to rosnąć, także zarobiście fajnie, bardzo się z tego cieszę, bo zaczęło być widać świetne efekty na tych 4 willach, które budujemy właśnie na Coco Villas. Już nie mogę doczekać, jak tam za parę dni będę i Wam pokażę na filmiku, żebyście widzieli, jakie piękne efekty są. Pracownicy powiedzieli, że pierwsza willa prawdopodobnie w sezonie już będzie stała, będzie gotowa. Wszystko zależy od tego, jaki będzie sezon deszczowy, ale powiedzieli, że będą się starali, żeby pierwsza willa była gotowa na sezon. Także super. Kupiłem sobie taki świecący znaczek. Taki świeci tak w różnych kolorach oczywiście, tylko teraz jeszcze jest jasno. Taki cik. Będzie pamiątka z wakacji. Będzie stała na półce z innymi znaczkami, które mam. Muszę sobie zrobić w ogóle w sypialni taką półkę, żeby ładnie wyglądała na live'y. Całkiem nieźle. No już ściemniło się. Trochę posiedzieliśmy w beach barze z Dawidem. Piwko piliśmy i naszła nas woda na tajską kuchnię, bo już naprawdę trochę się przejedliśmy i pizzami, i jakimś włoskim, i kebabem. No i padło na tajską. Znaleźliśmy akurat z bardzo dobrą opinią, idziemy tam sprawdzić. Paweł już do Tajlandii wrócił, pozazdrościliśmy mu trochę jedzenia tajskiego. Przyszliśmy kurczaka z bazylią, Dawid kaszunata, Tajland. Brakuje tylko changa.
to nie? No, a nie mają? Nie pytaliśmy. Racja. No, może mają. Yo! Kolejny dzień na Lazurowym Wybrzeżu i nasz ostatni dzień wakacji w Europie. Całe szczęście. Zdecydowanie. Tęsknimy za Tajlandią. Były intensywne. Tęsknimy za normalnym życiem. Były intensywne, drogie. Drogie to na przede wszystkim. Europa jest okropnie droga. Ja wiem, że teraz ktoś powie, bo byliście w drogich miejscach. Tak, byliśmy w drogich miejscach, co nie zmienia faktu, że jest drogo. Bo w Polsce też jest. W porównaniu do Tajlandii. W porównaniu do Tajlandii. No, ale wracamy już do siebie. Zaczynamy kolejny obóz. Regularny sen, regularne jedzenie, takie zdrowe treningi i wracamy na dobre tory. Właśnie idziemy na pociąg i jedziemy do Nicei. Jedziemy do Nicei z racji tego, że w nocy znaczy nad ranem, byśmy i tak musieli tam dojechać jakoś, bo mamy samolot do Tajlandii. To ona stwierdziła, że wynajmiemy samochód, pojedziemy tam, weźmiemy samochód, wrócimy tu nim tutaj, żeby rano go po prostu tam z powrotem oddać. Co jest bardzo dobrym pomysłem. Po drodze sobie zwiedzimy Cannes, zwiedzimy tą Niceę, coś jeszcze i wyjdzie bardzo na plus. Dawaj. Biegnij, tak jak w Indiach, Ala, tak jak w Indiach, wskakuj! Szybko! Ale zapchany. W pociągu nie było miejsca nigdzie, to trzeba siedzieć na korytarzu, nie ma letko. Kto jest doświadczonym podróżnikiem, mistrzem planowania i tak dalej? Kto pojechał pociągiem do miasta innego, żeby wynająć samochód, żeby było łatwiej wracać? Kto nie wziął paszportu ze sobą? No i musieliśmy wysiąść w Nicei, w Cannes. Cannes, nie wiem czy wiecie, taka miejscowość, gdzie były wyświetlane filmy jednej aktorki znanej. No i musimy się przysiadać z powrotem, wracać z powrotem, wziąć paszport i jeszcze raz. Mistrzowie. Jakby było mało przygód, nie mamy czasu, a nie dało się otworzyć zamka. No ale koniec końcem jakoś to wykombinowałem. Już byliśmy przekonani, że Dawid nam dozł klucze. Jak się udało, wracamy, mamy 20 minut, żeby dojść na dworzec i wsiąść do pociągu, który i tak jedzie tylko do Cannes. Nie jedzie już do samego do samej Nicei, też będzie trzeba się w Cannes przesiąść. Ale może to jeszcze zobaczymy. Próba numer 3. Dojeżdżamy na lotnisko. Ta próba już doszła najdalej do skutku, bo jesteśmy chociaż w Nicei. Jesteśmy w Nicei, tak, ale... Już raz byliśmy w Cannes, nawet 2 razy w sumie. No bo zarezerwowaliśmy samochód, ale to jeszcze nie wszystko. Co? Bo wymagana jest kredytówka. O, no to fajnie. Mamy paszport, po który się wróciliśmy i przed chwilą zobaczyłem, że wymagana jest karta kredytowa. Mam kartę kredytową. Ja też. I mam nadzieję, że przyjdzie, bo już takie wypożyczałem. Po prostu Mastercard, zobaczymy. No, ale to nie koniec. Zobaczycie na pewno jeszcze coś. Bo jak tylko odbierzemy samochód, to jak się uda, pojedziemy zwiedzać coś tam na chwilę, bo ucieka mi impreza, która już zaczęła. Festiwal, na który tu przyjechaliśmy specjalnie. Ale nie idzie, ale ja idę. Dawid już tam pójdzie beze mnie w sumie wcześniej, ale muszę tam zacząć. Dlaczego nie idę, to po prostu mi się nie chce. Muszę zobaczyć te wizualizacje, o których marzę, żeby je zobaczyć po prostu i po które tu właśnie przyjechałem. O której one są? No jak się ciemno zaczyna być. No to masz dużo czasu. Czas od kiedy wyszliśmy z hotelu, 11, mamy po 18. I dalej, no to możemy coś w Nicei zobaczyć. Ładna latarnia. Ładnie, ale co? Podać się to Lazurowe Wybrzeże? No, bardzo mi się podobały pociągi i dworzec, bo to jedyne co zobaczyłam. Ale jak ktoś spyta, czy byłaś na Lazurowym Wybrzeżu? Tak, byłam. Bo byłaś. Nie możesz zaprzeczyć, że nie byłaś, bo wtedy skłamiesz. No i tak, jesteśmy w Nicei na plaży. Ale gościu z ubezpieczalni
znaczy to jest wypożyczalni, podpowiedział nam najładniejsze miejsce, jakie tutaj jest. Jedziemy na wioskę obok. Jak tam dojedziemy, to wam wszystko powiem, co i jak. Także tutaj tylko przejeżdżamy i jedziemy dalej. Przez przypadek źle pojechaliśmy. No bo na dobra, no to wyszło. Patrzcie, jak to ładnie wygląda. Muszę się zatrzymać, bo tak ładnie wyglądało z góry. Nasze przygody się nie kończą. Okazało się, że jak zjechaliśmy na dół, gdzie miała być droga. O, popatrz, tu jakiś zjazd jest. A, już stoimy. Słuchajcie, jest prawie 20, a my jeszcze nie dotarliśmy na to zwiedzanie i oprócz śniadania nic dzisiaj nie jedliśmy. Tak jest. No bo to jest plan, że robię kratkę z Ja już się nie mogę doczekać zupy cebulowej. Oj. Nie, naprawdę, zupa cebulowa, serio, to nie jest tak, jak wiele osób myśli, że smakuje taką cebulą. To jest pyszne, naprawdę. To jest jak taka karmelizowana cebulka, jak taki rosołek, no Tak. cudo. Ej, a czemu my tędy nie zjechaliśmy? Coś poszło nie tak. Spróbuj i oceń. No, ty, nie. Ale przecież możesz spróbować tylko. Ale nie muszę. Próbujesz ślimaku, bo zawsze mówisz, że wszystkiego próbujesz, to spróbuj zupy Cebulę jadłem wiele razy. Ale zupa cebulowa we Francji jest co innego. Dobra, naprawdę nie wiem, co poszło nie tak. Ale się okazało, że i tak byśmy tu nie wjechali. Bo tu nie ma drogi. A tam leciałem dronem i samochody są zaparkowane, wszystko jest normalnie. No ale cóż, trudno. Zjemy i trzeba wracać. No a my tu powinniśmy być na dole na tej drodze. Co poszło nie tak? Dobra, ważne, Ale zobacz, jak fajnie tutaj te arkady, co? Zrobione są. ważne, żeby znaleźć schody jakieś na dół. To jest tak pięknie, ja się nie spodziewałam, że Francja tak wygląda, naprawdę. Ja tu się czuję jak we Włoszech, jak na Totalnie. wybrzeżu Amalfi. Totalnie tak wygląda. Zresztą latałem przed chwilą dronem, mogliście zauważyć. Jak chcę tu kiedyś przylecieć, czy coś więcej zobaczyć, czy wiedzieć. W ogóle w tej miejscowości pięknie wszystkie domy są pomalowane na różne kolory. Takie pastelowe właśnie. To jest jakiś różowy i tak dalej. Jak jechaliśmy, to było widać naprawdę takie piękne uliczki, że no nie spodziewaliśmy się takiego czegoś tutaj. No i tutaj do tego miejsca właśnie zmierzaliśmy. Patrzcie, jak to niedużo trzeba, żeby ze zwykłych budynków zrobić coś naprawdę pięknego. Każdy maluje się w innym kolorze i już to dodaje takiego uroku. To jest naprawdę jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie widziałam od jakiegoś czasu. Widzisz, a dlatego ja cię tu zabrałem. Ja do Tara, ala sałatkę. Chłopaki tutaj grają. Fajny klimacik. Jedyny minus, że samochody tu przejeżdżają, ale poza tym wszystko super. Właśnie jedziemy przez Nicea. No i powiem wam, że robi wrażenie. Byłem tu już kiedyś z Dawidem. Nieźle naprawdę. Sama w życiu nie wybrała tego miejsca. Ile ludzi na plaży. No i przyszedłem na imprezę tak, że mi zostały 3 godziny po imprezie. Ale powiedziałem, że nie odpuszczę. Tu mają być tak piękne wizualizacje i wszystko, że masakra, a zresztą po to tu przeleciałem. Celem mojej wyprawy tu było właśnie to miejsce. Ale i tak odpuściła, bo już miała dość tych imprez. Ja powiedziałem, że nie odpuszczę, bo nawet jak ja tutaj nie wszedł, to już była w ogóle porażka. Że przyleciliśmy, wydaliśmy tyle pieniędzy
A nawet nie dotarliśmy, żadna z nas. Także nie odpuszczam. Tylko gdzie to jest wejście? Muzykę słychać, ale nie widać nic. Słychać muzykę coraz bardziej, dobrze idę. Ale grają. Akurat jestem jakoś z tyłu sceny. Idę dalej w dobrym kierunku, mam nadzieję, że tu jest wejście, a nie wyjście już. Dobra, jednak się da. Trzeba być totalnie naokoło. Ale grają super. No i wchodzę. Zamna. Festiwale Zamna są organizowane w paru miejscach na świecie. Akurat miałem szczęście, że w Europie też był. Jak tutaj jesteśmy. To akurat ostatni dzień. No i dobra, trzeba iść zobaczyć, co się tu dzieje. Wiecie, co jest najgorsze? Ja tu w życiu Dawida nie zobaczę. Jest za ciemno, żeby go spotkać. Nie zobaczyć z daleka. A on jest za mały. Nie uwierzycie, po tym jak nagrałem, że w życiu nie złapię Dawida, złapałem go. Ale fart. Ale scena wygląda dobrze. Ciekawe, czy będą takie fajne wizualizacje, na które liczę. To była anima. Te wszystkie takie... Koniec tych wakacji. Ale ile byśmy na wakacjach? 5 tygodni? Nie wiem, ale wystarczająco. Ale za długo. Ja nie wiem, jakieś można było przeżyć 10 tygodni w szkole wakacji. Teraz 5 tygodni mam dość. Nie, ale teraz mamy dużo bardziej intensywne. Zdecydowanie. Jesteśmy już na lotnisku, wsiadamy do samolotu. Pierwszy lot Istanbul. Następnie 5 godzin przerwy, lecimy do Mumbaiu. Następnie na Phuket. Hello. Ale to były fajne wakacje, naprawdę. Ale się jaram. Co nie? Fajne wakacje. Już myślę o tym, co wiem. Ojej, od razu wchodzi tajska zupka. Jesteśmy na ogromnym lotnisku w Stambule. Mówiłem wam, że kolejna przesiadka chyba w Mumbai, jednak się okazało, że w New Delhi. Źle przeczytałem. Ej, gdzie jest? Ja chcę taki coś. Przydałoby się dzisiaj. Proszę. Przy tym braku siły dzisiaj by się to przydało bardzo. No. Dobra, no nie ma co, będzie trzeba kończyć. Seria z Europy skończona. Wracam do Tajlandii. Co będzie w tym miesiącu? Nie wiem, okaże się. Na pewno filmów troszkę będzie zrobionych. Postaram się zrobić jakieś fajne, tematyczne. Tyle. Pod koniec miesiąca podróż. Tak jak wam mówiłem, pierwszy miesiąc będę podróżował sam.
później doleci do mnie Ala na 1,5 miesiąca i później kolejne 1,5. Znowu będę sam podróżował. Ogólnie będę 4 miesiące w podróży, czyli do końca roku. Chyba, że się stanie, jakieś nowe okoliczności wyskoczą, może jakaś praca, czas pokaże. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie o tym, że zostawić subskrypcję, bo cel jest jeden. 1 000 000 subskrypcji. Pozdro.